143 wozy, a wśród nich Aventador. Aventador S, S-Roadster, SV Roadster, SVJ, także Roadster, dalej SVJ Coupé, no i Aventador Countach. No dobra, tego ostatniego nie liczmy, a więc 5. 5 Aventadorów, do tego 4 Huracany, no i SUV, a poza nim kolejne 6 i auto, którego nikt nie potrzebuje, a mimo to zabrakło tutaj Audi. Tak, mam pewien problem z Kalistą w tej grze, także dzisiaj właśnie o niej. Zapraszam. Need for Speed Unbound to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Jestem w tej grze na tyle zakochany, że mogę wymieniać jej zalety, ale nie obyło się oczywiście także bez wad. A taką w mojej opinii największą jest cała jej carlista, będąca kalką nie tylko hita, ale i paybacka. I żeby zrozumieć skąd ta carlista, a nie inna, musimy się nieco cofnąć. Ale nie do paybacka, a jeszcze wcześniej, bo do 2016 roku i premiery trzeciego Horizona. Po raz kolejny po prostu pozamiatał i tym samym przypieczętował swoją pozycję na rynku, przez co w dany rok później payback tak wiele od niego czerpał. A przede wszystkim pozwolił nam zjechać z asfaltu i ruszyć w teren, dzięki czemu gama modelowa została poszerzona m.in. o pojazdy terenowe. Chociaż te miały swoje 5 minut już w Ostątedzi, choć w Pursucie, ale dopiero tutaj stały się faktycznie istotne. No i poza nimi wprowadzono do gry także masę super samochodów, co stanowi mocną kontrę względem ubogiego wtedy droższe modele rebootu, bo ten stawiał na bardziej przyziemne maszyny, ale do tego jeszcze wrócimy. Więc jaki z tego wniosek? Ano taki, że carlista została ulepiona na mody Horizona, czyli od grata do wariata i od klasyka do prototypa, co jak najbardziej pasuje mi do Forzy, ale cholernie nie do Need for Speedów. Dlaczego? Tak samo jak nie wyobrażam sobie Forzy Horizon bez dziesiątek modeli Ferrari i wszelkiej masy klasyków, tak uważam, że w Need for Speedzie jest to po prostu zbędne, bo nie tym stoi ta seria. Spójrzcie, do Forzy tak jak wielu innych graczy wchodzę po to, by przejechać się po mapie z seryjnie pięknym, załóżmy F8 Tributo, to najlepiej w konwoju ze znajomym w równie pięknym aucie, a Need for Speed? Ach, jaki piękny dyfuzor. No właśnie, Need for Speed to od początku serii dynamiczna gra zręcznościowa i od niemal 2 dekad marka ta jest kojarzona mniej lub bardziej z tuningiem wizualnym. Dlatego w takim hicie razi mnie jak wiele aut w salonie posiada ikonkę oznajmującą, że ten konkretny model nie posiada żadnych opcji tuningowych i co najwyżej mogę mu sam nieco poprawić aerodynamikę. No, od razu lepiej. Z tego co na razie zauważyłem, to w Unboundzie każdy super samochód posiada opcję zmiany części, a przynajmniej całego zestawu, także jakieś tam usprawnienia poczyniono, ale dalej nie jest to to, czego bym oczekiwał, bo jak już wcześniej powiedziałem, nie potrzebuję w tej grze Koenigsegga Regery, Lotusa Emiry czy pojedynki GTR, bo podobają mi się, tak, ale nie tutaj, a zamiast tego niezmiernie cieszy mnie możliwość jazdy taką M3, którą widziałem dzisiaj na ulicy, Focusem RS, którego bardzo chciałem kiedyś kupić, albo Hondą S2000, która jest w zasięgu każdego z nas. No dobra, w zasięgu każdego to jest Civic lub w porywach MX-5, ale S2000 jest na pewno dużo bliżej od takiego NSX-a. Dobra, wszystko fajnie, ale teraz ktoś może powiedzieć, że przecież każdy z tych aut i tak są w Forzie, więc gdzie ta różnica? I jest to prawda, ale w Forzie mój Dream Car nie będzie tak idealny jakby mógł. Ulubiony tuner pozostanie jakiś taki zwykły jak z wystawy, a tej ślicznej limuzynie zabraknie pazura, którego trzeba tylko wysunąć. No i dźwięk. Dźwięk robi tutaj dużą robotę. Dlatego to jest to, czego oczekuję od Need for Speedów. Możliwość jazdy prawdziwymi sportowymi samochodami. Prawdziwymi, bo takiego McLarena F1 przecież nigdy na oczy nie widziałem, także skąd mam wiedzieć, czy nie jest to spisek jakiegoś płaskoziemca. Tak, Camaro? No, te widziałem wczoraj, tylko ten nowy tył nie za bardzo mi się podoba. O, teraz lepiej. I właśnie o to chodzi. O pełne dopasowanie auta pod siebie. I wracając do różnicy między McLarenem a Camaro, to właśnie w tym kierunku szedł reboot serii, czyli w auta dużo bardziej przyziemne, gdzie tymi najodleglejszymi, poza Ferrari F50 i kilkoma młodszymi super samochodami, był wcale nie tak drogi Nissan GT-R i pierdolony Viper, a głównym mięskiem były tam auta do 400 koni, z czego wiele seryjnie nie przekraczało 200 czy nawet 100. Aby to zaznaczyć, powiem to jeszcze raz. Reboot jak to reboot obrał pewien kierunek i według mnie kierunek bardzo dobry. Można powiedzieć, że taki undergroundowy. Ale niestety, kiedy wjechał Payback, szybko się z tym kierunkiem minął. A to dlatego, że wjechał Regerą.
Na mojej wymarzonej liście znaleźć muszą się oczywiście takie auta, o jakich mówiłem wcześniej, czyli sportowe, ale nie kosmicznie odległe, dlatego duża ich część to auta starsze, których licencja nie powinna być specjalnie droga. No i pierwszy z brzegu niech będzie Mitsubishi 3000 GT, stanowiący ciekawą alternatywę dla szeroko eksploatowanej w grach Sylwii. Dalej Mustang, ale nieco starszy, bo 6 gości na liście od Rivalsa, a 1 i 3 od Rebootu. Do tego chętnie usiadłbym również za kółkiem takiej 4 i to obojętnie czy zwykłej, czy w wersji Cobra, chociaż do tego jeszcze później wrócę. Tymczasem, skoro wymieniłem już Japońca i wujka sama, to z Europy obok nowo dodanej M1 widzę miejsce dla legendarnego i podobnie kanciatego Lotusa Esprita. Z nieco nowszych aut oczywiście kuszą wszelkie Toyoty GR, od Supry przez Yarisa po GR86, no ale wiadomo jak wygląda sytuacja. Natomiast dziwi mnie, że w Need for Speedach brakuje tak wielu hot hatchy, bo to one są tymi najpopularniejszymi autami na rynku o charakterze sportowym. I dlatego proponuję Hyundai i30, Leona Cuprę czy najnowszego Focusa ST, bo w tej klasie mamy tylko jednego Mercedesa i jednego Civica, a to stanowczo za mało. Pewnie zauważyliście, że już od Rebootu z niektórych aut można zrobić inny model, czy to nowego Dodge'a ze starego, czy specjalną wersję auta z jej podstawowej. I tutaj akurat przykład Nismo, no ale i Corvette Z06 możemy przekształcić z ZR1. A pierwszy raz spotkałem się z czymś takim w The Crew, gdzie po tuningu torowym Pagani Zonda F zmieniała się w Zondę R. Moja 13-letnia reakcja wyglądała wtedy tak. A później pokazałem to jeszcze kolegom. No, nie mogliśmy wyjść z podziwu, jaki geniusz to wymyślił, a później w Need for Speedzie odkryliśmy alternatywne części dla wspomnianego Dodge'a, Camaro czy Corvetty i za każdym razem możliwość takiego przekształcenia jednego modelu w drugi cieszyła nas bardziej od zwykłego zakupu konkretnej wersji auta. I dlatego chciałem ten geniusz popchnąć dalej, bo idealnie wpasowuje się to w moją Need for Speedowską wizję. Zresztą wyobraźcie sobie jakby to wyglądało, gdyby w jakimś przyszłym Need for Speedzie dealer samochodowy zamiast oferować tam takiego Golfa GTI, sprzedawał jedynie standardowego, można powiedzieć nudnego Golfa z silnikiem, nie wiem, 1.6, a to my w warsztacie przekształcamy go później w OWE GTI lub wersję R za sprawą konwersji silnika i części nadwozia. No, czy nie brzmi to ciekawie? A jeszcze lepiej wyglądałoby to w przypadku Mustanga, bo wyobraźcie sobie zrobić z jego podstawowej wersji takiego Machłana, albo co lepsze Shelby'ego lub w ogóle Stalina. Od wtedy tuning stałby się faktycznym fundamentem gameplayu, bo poza zmianami czysto wizualnymi sami tworzylibyśmy jedno auto z drugiego i fajnie gdyby taki proces był dla nas prawdziwym wyzwaniem, bo o ile zrobienie Civica Type R mogłoby być łatwe i relatywnie tanie, tak zrobienie ze zwykłego GTR-a w wersji Nismo mogłoby się już wiązać ze znacznie wyższymi kosztami. A tak jak w Unboundzie wśród nazwijmy to zwykłych bodykitów są te specjalne, tak i w moim Need for Speedzie niektóre auta posiadałyby legendarne konwersje. Jako przykład niech posłuży Lotus Exige, z którego dałoby się zrobić, uwaga, Hennessy Venoma. No, czy komuś jeszcze ten pomysł się nie podoba? Dodam, że mogłoby się to wiązać z jakąś misją fabularną, czy nawet stanowiłoby to napęd. Dodam jeszcze, że mogłoby się to wiązać z jakąś misją fabularną, czy nawet stanowiłoby to napęd dla całej historii, bo na pewno dużo ciekawszym zabiegiem jest ewolucja auta naszego wroga z lekkiego sportowego autka w prawdziwą bestię, zamiast udawać, że kombiak stwarza przed kimkolwiek respekt. No i wspomniany Venom to tylko jeden z pomysłów, bo w podobny sposób moglibyśmy pozyskać nowo dodanego do Unbounda Countach'a, tylko nie wiem czy po tuningu tego starego, czy może z Aventadora. Ale jeśli pokusimy się o więcej super samochodów, czy nawet o hiper samochody, to mile widzianym byłby na pewno starosieńki Koenigsegg CC8S, którego można by było odrestaurować w nowo wydanego CC850. Ale w tę stronę lepiej się nie rozpędzajmy, bo nie zapominajmy, że clue tego filmu jest większe nastawienie na te dużo bardziej przyziemne modele. A zatem, tak jak obiecałem, wymienię ich jeszcze kilka. I z takich oczywistych przykładów od razu nasuwa mi się Audi TT drugiej i trzeciej generacji, z możliwością przerobienia kolejną wersję RS i TTS. Jako kontra nieco mniej oczywista, a wręcz zapomniana Toyota Celica, 5., 6. lub 7. generacji, albo w ogóle wszystkie naraz. Z Ameryki konkurencja dla MX-5, Pontiac Solstice, Chrysler Crossfire lub Saturn Sky, a z nieco młodszych Renault Megane z potencjałem do wersji RS, albo z nieco większych aut Kia Stinger, Lexus ISF czy Ford Mondeo albo Taurus. A skoro zacząłem wymieniać Fordy, to jakiś już czas temu wraz z premierą 5. Horizona pojawiła się tam Puma, więc dlaczego miałoby jej zabraknąć w Need for Speedzie? A jak już, to najlepiej w parze z Fordem Probe. I to obojętnie której generacji, ale z możliwością przerobienia jednego w drugi. A wiecie, że Ford GT z 2005 roku jest jednym z najczęściej ukazujących się w serii modeli i to mimo tego, że od rebootu go brakuje? No ja bym go chętnie przywrócił, bo z którego innego auta, jak nie z tego, da się zrobić takiego potwora.
Tak, wiem, że supry, no ale wy też wiecie. Natomiast w temacie potworów nie sposób nie wspomnieć jeszcze o Viperze i nieważne czy nowym, który w grze już się znajduje, czy starym, którego bardzo mi brakuje. A skoro znajdziemy w grze Raptora, oczywiście tego najnowszego, wolałbym starszego, to może i dla Rama znajdzie się miejsce. A w takim Dakru, do którego znowu muszę się odnieść, mogliśmy go bardzo ciekawie przerobić w wyścigówkę rodem z NASCAR. I tak, zdaję sobie sprawę, że lwią część tej listy stanowią amerykańskie wozy, ale poza tym, że przeważnie są to właśnie moje ulubione auta, to akcja każdego Need for Speeda dzieje się właśnie w Stanach i dlatego dziwi mnie, że to dopiero w Unboundzie pojawiła się taka Crown Victoria i że dalej brakuje innych charakterystycznych dla tamtego rynku wozów, tak jak chociażby jakiegokolwiek Cadillaca. Ale żeby nie było tak amerykańsko, to wracając do tych nieco starszych modeli, chętnie bym poprosił o w mojej opinii najładniejszą Alfę Romeo poza obecną w serii Giulią, mianowicie o Alfę 159 i najlepiej w parze z jakąś lawetą, tak jak to miało miejsce w Driverze San Francisco. Przepraszam, musiałem. No i na koniec taka perełka. 206 i wcale nie dlatego, że sam taką mam, tylko dlatego, że jest to bardzo popularne auto wśród, nazwijmy to, innych szalonych rajdowców, czy coś takiego. Dodatkowo miłym udogodnieniem byłby brak rozdzielenia każdego auta na model z i bez dachu, bo wiem, że nie producenci tak wolą, ale tworzy to niepotrzebny śmietnik, a rozwiązać można to jedną prostą opcją tuningu, przez to liczba aut najnowszej części ze 143 zredukowałaby się aż o 16, a przy liczeniu tego zdziwił mnie fakt, że tak jak powiedziałem wcześniej, jest w tej grze jedna korwetta 6. generacji, mianowicie Z06 i za sprawą tuningu możemy zrobić z niej ZR1, ale w przypadku 7 są już dwie, ZR1 i Grand Sport, jako kompletnie osobne auta. I tak samo jest w przypadku 8. generacji, gdzie oba modele nie różnią się niemal niczym i mimo to są dwa. No i to chyba byłoby na tyle. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz i jakie są twoje pomysły. A tymczasem dziękuję wszystkim wspierającym i zachęcam wszystkich do oceniania tego filmu. Trzymajcie się i cześć!